Na początku była trawa i kamień, potem powstały drzewa, rudy i roślinność. Następnie pojawiły się pierwsze zagrożenia, które to przyczyniły się do wytworzenia uzbrojenia i pierwszych narzędzi. Nowy świat zasiedliły pierwsze zwierzęta, w różnych strefach klimatycznych zaczęły kształtować się nowe biomy, a reszta to już historia. W ten sposób narodził się Minecraft Java Edition. Do dziś przez znaczną większość graczy PC-ów to właśnie Java Edition uważana jest za tego oryginalnego Minecrafta i jedyny słuszny wybór, jeśli chodzi o grę w sześciany. Jednak w swojej 15-letniej historii Minecraft doczekał się dziesiątek najróżniejszych wersji, dzięki którym niezależnie od posiadanej przez siebie platformy, każdy mógł uwolnić swoją kreatywność w tym wyjątkowym sześciennym świecie. W 2011 roku zaczęto rozwijać wersję Minecrafta, która to miała umilić nam czas w szkole, w podróży, czy też w trakcie długich wizyt w toalecie. Początkowo stworzona wyłącznie dla przenośnych konsoli Xperia Play, Minecraft Pocket Edition zagościł na każdym smartfonie z Androidem już 7 października tego samego roku, a miesiąc później również na telefonach z logiem nadgryzionego jabłka. Pomimo jej początkowo bardzo ograniczonej funkcjonalności, która w 2011 przypominała Javowe wersje Classic z 2009, z czasem rozwijała się coraz prężniej. Rok później narodził się Minecraft Pocket Edition Demo na Androidzie, czy też Minecraft Pocket Edition Lite na iOSie. Obie wersje pozbawione były funkcjonalności zapisu świata i pozwalały na korzystanie tylko z części dostępnych bloków, i jednak w przeciwieństwie do ich współczesnego zamiennika, Minecrafta Trial, pozwalały na nielimitowaną czasowo grę, a nawet multiplayer z innymi graczami w tej samej sieci. Niedługo później licencja na tworzenie konsolowych wersji gry została udzielona niezależnemu deweloperowi ze Szkocji 4J Studios. To właśnie to niewielkie studio odpowiedzialne jest za kultowe już porty gry na takie konsole jak Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U, a także Nintendo Switch. Pomimo, że w menu, a także na oficjalnych grafikach każda z wersji posiadała własną nazwę w zależności od wspieranej konsoli, wszystkie z nich okrzyknięto mianem Minecrafta Console Edition. 4J Studios absolutnie gotowało, jeśli chodzi o porty gry. Wprowadzili do Minecrafta split screen, na którym chyba każdy choć raz grał w swoim życiu. Przygotowali aż 11 tutorialowych map, które do dziś gracze wspominają z łezką wokół, a także zaimplementowali do konsolowych edycji kultowe już minigierki. Battle, polegająca na walce do ostatniego żywego gracza, podobna do popularnych na Javie Hunger Games. Stumble, o mechanice zbliżonej do Spliffa, gdzie celem graczy było zepchnięcie przeciwników z mapy, niszcząc bloki pod ich stopami, czy też spychając ich śnieżkami i jajkami, a także Glide, gdzie zadaniem gracza było jak najszybsze pokonanie toru przeszkód, lecąc na elytrze. Każda z gier posiadała kilka wariantów map, różniących się od siebie tematyką, stylem, a także genialną ścieżką dźwiękową stworzoną przez Garetha Cockera, którą to możecie usłyszeć w tle tego filmu. Dobra, a teraz przyznać się, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto za dzieciaka nie marzył przenieść się do pikselowego świata. W 2016 roku, specjalnie dla użytkowników okularów Samsung Gear VR, został wydany Minecraft Gear VR Edition, która, jak sama nazwa wskazuje, umożliwia nam granie w Minecraft w rozszerzonej rzeczywistości. Aby móc zagrać w tą wersję gry, potrzebowaliśmy pary wspomnianych wcześniej okularów, a także kompatybilnego z nimi telefonu Samsunga, który to po zamontowaniu w goglach służył nam jako wyświetlacz. Telefony Samsunga i bliski kontakt z ciałem użytkownika, ale co może później tak? Mam wrażenie, że na fali sukcesu Minecrafta Mojang próbował wepchnąć grę na dosłownie każde urządzenie, jakie tylko wpadło im w ręce. Pojawiła się wersja Minecrafta Apple TV Edition, umożliwiająca granie na tych śmiesznych Smart TV od Tima Cooka. Minecraft Fire TV Edition, również umożliwiająca granie na Smart TV, tym razem od Jeffa Bezosa. Minecraft New Nintendo 3DS Edition, która może nie umożliwiała grania na Smart TV od Nintendo, ale otworzyła na klockowy świat dla graczy tego czegoś, jakby... Co to w ogóle jest? Jakby, kto wpadł na pomysł, że tak będzie wyglądać wygodna konsola? A czy potrafilibyście sobie wyobrazić waszego nauczyciela od chemii lub matematyki grającego na lekcji w Minecrafta? Cóż, na świecie istnieją szkoły, gdzie Minecraft Education Edition jest używany na co dzień. Jeśli zastanawiacie się, czego może uczyć taka gra jak Minecraft, to już was uspokajam, nie jesteście jedyni. Ale okazuje się, że uczniowie kochają uczyć się za pomocą pikselowych bloków, kodowania, zasad cyberbezpieczeństwa, matematyki przestrzennej, chemii, ekologii, języków obcych, plastyki, a nawet współżycia w społeczeństwie. Ha! Pokażcie tą stronę następnym razem, gdy mama będzie kazała wam przestać grać w te głupie, brutalne gry. Minecraft Education Edition wyewoluował z poprzedniego projektu zespołu Teacher Gaming, Minecraft Edu, paczki modyfikacji przygotowanej przez nauczycieli, dla nauczycieli, licencjonowanej przez Mojang. A ja dalej nie mogę się pogodzić z tym, że kamera i albumy są ekskluzywne dla Education Edition. Przenieśmy się jednak w trochę inny rejon świata. Azja to nie tylko piękne japońskie wioski, drzewa wiśniowe, mangi, anime Nie! Azja, a konkretnie Chiny czy Korea Północna, to także bardzo surowy reżim dyktatury i odcięcie od zewnętrznego świata. Nic więc dziwnego, że pośród wszystkich zablokowanych tam mediów jak Google, YouTube czy Facebook, chińskie władze zablokowały w kraju środka również Minecrafta. Naprzeciw obywatelom Chin postanowił wyjść jednak NetEase, który można nazwać chińskim odpowiednikiem zagranicznych koncernów. Specjalnie dla graczy z Chin przygotowali oni Minecrafta China Edition. Darmowego Minecrafta całkowicie odizolowanego z obu stron od reszty globu. Na ten temat nagrałem już jednak o wiele dokładniejszy materiał, więc jeśli interesuje was ten temat, to zachęcam do jego obejrzenia.
No dobra, a teraz porozmawiajmy trochę o tych dziwniejszych odłamach klocków. W bardzo wczesnych dniach powstawania gry, Notch postanowił zmierzyć się w konkursie programowania Java 4K. Konkurs polegał na zaprogramowaniu najbardziej atrakcyjnej javowej gry, jednak całym wyzwaniem dla uczestników jest ograniczenie jej rozmiaru do zaledwie 4000 bajtów. Dla porównania, przeciętny skin, którego używamy dziś w grze, zajmuje ich średnio od 800 do 2500. Nie ma opcji, żeby cały Minecraft zmieścił się w zaledwie kilku kilobajtach. Dlatego też Notch postanowił specjalnie na konkurs przygotować osobną wersję Minecrafta, Minecraft 4K. I nie, wbrew pozorom nie jest to Minecraft w bardzo wysokiej rozdzielczości. Przypomina to raczej bardzo mocno rozpikselowaną papkę z różnych bloków, pośród których możemy się przemieszczać. Not gonna lie, gdybym zobaczył tą wersję Minecrafta za dzieciaka, prawdopodobnie nie mógłbym spać przez najbliższe 3 noce. Przenieśmy się kilka lat w przód i oto uproszczona wersja Minecrafta znów zostaje wydana w wersji przeglądarkowej. Z okazji 10-lecia istnienia gry, Mojang postanowiło uruchomić działający na JavaScriptie port jednej ze starych wersji Classic o tym numerze, w który to do tej pory możemy zagrać na classic.minecraft.net. Inną dość nietypową wersją gry był Minecraft Pi Edition. Stworzony specjalnie dla mikrokomputerów Raspberry Pi, miał pomóc początkującym programistom w nauce podstaw kodowania. Dlatego też deweloperzy niespecjalnie kładli nacisk na przeportowanie wszystkich funkcji Minecrafta Pocket Edition. Z osobistych anegdotek była to pierwsza wersja Minecrafta, w jaką kiedykolwiek grałem, a znalazłem ją przez przypadek po zakupie malinki. Musicie sobie tylko wyobrazić moje rozczarowanie, gdy nie mogłem edytować tekstu na tabliczce, otworzyć piecyka albo... bo film dobiega powoli końca, powinniśmy chyba przyspieszyć. Widzicie, po tylu edycjach Minecrafta Mojang zaczął się już powoli gubić w wydawaniu aktualizacji dla każdej platformy. Część z nich była na bieżąco z najnowszymi update'ami, gdy pozostałe dalej tkwiły kilkanaście wersji wstecz. Tu na pomoc przychodzi wspomniany wcześniej Pocket Edition. Mojang postanowiło zapożyczyć jego bazę kodową, napisaną w języku C++ i to ją przeportować na każde wspierane urządzenie. Potraktujmy bazę kodową jako uniwersalny szablon dla nowych funkcji, jakie twórcy chcieli wprowadzić w następnych aktualizacjach. Dzięki niej nie musieli oni już programować każdego nowego bloku dla każdej platformy z osobna, zamiast tego mogli skorzystać z szablonu, który zrozumiany zostanie przez wszystkie urządzenia, obsługujące silnik nazwany Minecraftem Bedrock Edition. Minecraft Windows 10 Edition, który był pierwowzorem portu Bedrock Edition dla komputerów. Minecraft Console Edition, który zepchnął znane dotąd porty 4J Studios do miana Legacy Console Edition, czy też Minecraft Pocket Edition. Wszystkie te wersje działają obecnie na silniku Bedrocka i tak też są nazywane przez większość społeczności. Dzięki nowemu silnikowi gra mogła zagościć na konsolach nowych generacji, jak z Xbox Series X, Xbox Series S, a także PlayStation 5 czy nowe Nintendo Switch, a Mojang może od dzisiaj spać spokojnie, wiedząc, że zamiast dziesiątek wersji do aktywnego rozwoju, musi martwić się tylko o 2. No i zgaduję, że wspólne granie między platformami jest całkiem fajnym skutkiem ubocznym. Na pewno lepszym niż ten zasrany Marketplace!